W latach 2020-2023 Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej był liderem projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Projekt wyjątkowy w swoim charakterze, bo wspierał prace badawcze i prace rozwojowe, które chciały być skomercjalizowane, ale nie dostały takiej możliwości, bo znalazły się w Dolinie Śmierci, w której nie było po prostu dla nich pieniędzy. Ponad 3 miliony złotych przeznaczone na wsparcie 33 projektów na 3 uczelniach: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku miały możliwość wsparcia swoich projektów dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki. Zrobiliśmy to po raz trzeci, chętnie zrobimy to po raz kolejny. W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 udało nam się zrealizować kilka prototypów bazujących na wykorzystaniu technik świetlnych, technologii podczerwieni, światła dziennego i nadfioletu. W związku z tym przygotowaliśmy tak naprawdę 4 prototypy o łącznej kwocie dofinansowanej 53,5 tysiąca złotych. Projekt trwał ponad 8 miesięcy. W grupie 3-osobowej udało nam się zrealizować właśnie te 4 prototypy. No i dzisiaj już jesteśmy na etapie zawiązywania spółki SPIN, gdzie Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej jest udziałowcem, plus mamy jeszcze udziałowca z zewnątrz w postaci przedstawiciela przemysłu, no i 2 osoby, które reprezentują Politechnikę. Otrzymaliśmy środki na prace przedwdrożeniowe w kwocie 60 tysięcy na realizację projektu dotyczącego opracowania sposobu odzyskiwania metali szlachetnych, w tym metali z grupy platynowców, z antropogenicznych surowców wtórnych. Nowatorską częścią naszego projektu jest wykorzystanie do odzysku metali szlachetnych nowoczesnych materiałów o zaawansowanych technologiach. W naszym zespole od lat zajmujemy się badaniem i opracowywaniem innowacyjnych materiałów, sorbentów o zaawansowanych właściwościach, do których zaliczamy polimery z wielokrotnie odwzorowanymi jonami. W projekcie wykorzystaliśmy polimery z odwzorowanymi jonami platyny, palladu, rodu i rutenu. Sorbenty te wykorzystaliśmy do wydzielania wymienionych platynowców z próbek e-odpadów i katalizatorów samochodowych. I tu możemy się pochwalić, efektywność zatrzymywania palladu i platyny była bliska 100%, natomiast rodu i rutenu wynosiła około 70%. Celem naszych projektów było stworzenie receptur produktów spożywczych, funkcjonalnych produktów spożywczych, takich, które mają wykazywać określone funkcje na organizm. Celem jednego z projektów, który realizowaliśmy, było stworzenie przekąsek, stworzenie takich produktów specjalnie dedykowanych do poprawy funkcjonowania tarczycy, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobą Hashimoto. W trakcie badań w projekcie stworzyliśmy produkty, które zostały przyjęte bardzo dobrze w badaniach konsumenckich. Jeżeli pojawią się te produkty dostępne będą w sprzedaży, to myślę, że znajdą swoich odbiorców, ponieważ ta intencja zakupu była naprawdę na bardzo wysokim poziomie w tej grupie docelowej i dodatkowo będą w stanie wspierać funkcjonowanie tarczycy. Jednym z projektów, który był realizowany w naszym zakładzie, był projekt, którego celem było opracowanie receptur przekąsek dla osób z insulinoopornością, jak również ocena jakościowa opracowanych przekąsek, ocena wartości odżywczej, sensoryczno-konsumencka oraz określenie wpływu spożycia przekąsek na poziom glikemii u osób z insulinoopornością. Nasze receptury, w odróżnieniu od aktualnie dostępnych w sprzedaży, charakteryzują się m.in. wysoką zawartością błonnika, czy też wybranych składników mineralnych, np. magnezu, jak również wysoką wartością antyoksydacyjną. Środki, które pozyskaliśmy w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0, pozwoliły nam na przeprowadzenie badań pilotażowych procesu tlenowej stabilizacji osadu czynnego z wykorzystaniem tlenu o wysokiej czystości. Po pierwsze w warunkach laboratoryjnych oraz dzięki uprzejmości włodarzy gminy Lelis na oczyszczalni ścieków w tej gminie. W ramach projektu zbudowaliśmy model pilotażowy, który obecnie pracuje na oczyszczalni ścieków.
Badania w całości projektu trwały ponad 6 miesięcy. Całość kwoty dofinansowania wynosiła 100 000 złotych. Zdecydowaliśmy się na wspomaganie tlenowej stabilizacji osadów ściekowych czystym jakościowo tlenem. Ma to zwiększyć skuteczność procesu, jednocześnie wpłynąć na jego energochłonność, to znaczy zdecydowanie skrócić, co wpłynie na pewno na koszty finansowe przedsiębiorstw eksploatujących tego typu obiekty. W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 opracowaliśmy układ do zapisu i wizualizacji hologramów generowanych komputerowo. Do tego wykorzystaliśmy unikatowe materiały o grubości nanometrowych, materiały optomagnetyczne, w których światło jest wykorzystywane wyłącznie do zapisu informacji, natomiast obraz holograficzny jest przechowywany tak jak w dysku twardym. Ostatnio złożyliśmy w ramach projektu wniosek patentowy do amerykańskiego urzędu patentowego. Kolejne prace prowadzimy w kierunku opracowania prototypu przyocznego wyświetlacza holograficznego, który ma olbrzymi potencjał komercyjny. Inkubator innowacyjności pozwolił nam na kontynuację rozpoczętych prac wdrożeniowych polegających na walidacji zaproponowanego przez nas rozwiązania, to jest testu bazującego na klasyfikującym modelu diagnostycznym do klasyfikacji pacjentek ze zróżnicowanym, nisko zróżnicowanym surowiczym rakiem jajnika. Sekwencjonowanie nowej generacji pozwala nam na uzyskanie bardzo ważnych, zarówno naukowo, jak i medycznie informacji, które mają bezpośrednie przełożenie na wczesne wykrywanie zmian w organizmie, czy wspomagają nas w doborze odpowiedniego leczenia. Są więc niezwykle istotną obietnicą w medycynie spersonalizowanej, która jest przyszłością w terapii wielu różnych jednostek chorobowych. Opracowany przez nas model jest wysoce precyzyjny, wykazuje wyższą czułość i specyficzność niż rutynowo stosowany dotychczas marker CA125, a więc może być w przyszłości z powodzeniem stosowany przez onkologów do wsparcia wstępnej diagnozy.